Cześć! Witamy Was w drugiej części odcinka Heroes Orchestra Insider, gdzie pokazujemy Wam od kuchni, jak pracujemy nad montażem wideo i audio. Ja zajmowałem się montażem dźwięku, więc dzisiaj pokażę Wam mniej więcej, jak to wyglądało z mojej strony. W całym procesie pracy nad dźwiękiem, tak w skrócie, wyróżniamy 3 etapy. Jest to montaż, mix i mastering. W czasie montażu zbieramy materiał z nagrania. W naszym przypadku nagrywaliśmy kilka, czy to nawet kilkanaście take'ów, po to, żeby mieć możliwość zmontowania tego w jeden finalny przebieg. Czasami zdarza się, że chcemy wybrać momenty muzyczne z różnych take'ów, żeby lepiej do siebie to pasowało i żeby finalny przebieg był fajniejszy, bardziej emocjonalny. Zbieramy wszystkie take'i, które nagraliśmy, patrzymy w partyturę i sklejamy jeden finalny przebieg z tych wszystkich klocków. Oczywiście tak, żeby słuchacz nie rozpoznał tego, że to wszystko jest zmontowane. Po tym następuje mix. Mix to jest ustawienie brzmienia utworu. Po tym jak ustawiliśmy utwór pod względem muzycznym i przebiegu materiału muzycznego, tak teraz ustawiamy utwór pod względem brzmieniowym. Zbieramy wszystkie ślady, wszystkie mikrofony, które mieliśmy z sesji i budujemy z tego taki spójny obraz fonograficzny. Ja to zrobiłem tak, możecie teraz spojrzeć sobie na nasz ekran miksera tej sesji. Każdy instrument na tej sesji miał swój dedykowany mikrofon. Takimi podstawowymi etapami miksu jest zebranie tych mikrofonów i zbudowanie właśnie takiego spójnego obrazu. To jest po pierwsze ustawienie panoram, czyli ustawienie tych instrumentów w przestrzeni. Mamy format stereofoniczny od lewej do prawej, ustawiamy te instrumenty tak, jak sobie wyobrażamy, gdzie stały na sesji albo gdzie chcielibyśmy, żeby znajdowały się w naszym obrazie fonograficznym. Potem ustawimy proporcje, czyli głośność, odpowiednią głośność każdego z mikrofonów, tak żeby balans instrumentów był dla nas ok. Oczywiście te proporcje będą się zmieniać w czasie przebiegu utworu i to nie jest tak, że ustawimy stałe proporcje na cały utwór. Całą sztuką miksowania jest to, żeby te proporcje odpowiednio wyważać w czasie przebiegu utworów, to znaczy zmieniać je w odpowiednich momentach muzycznych, na przykład wyciągać poszczególne instrumenty na solówkach, chować inne, żeby się nie przykrywały. Do tego służy nam automatyka, to znaczy właśnie takie ustawienie proporcji w funkcji czasu, to znaczy tak jak widzicie na tym ekranie, mamy taką linię głośności wraz z przebiegiem czasowym utworu, gdzie możemy podgłaśniać i ściszać poszczególne ślady w czasie przebiegu utworu, tak żeby uzyskać spójny i dobry muzycznie też miks. Bardzo pomocnymi w czasie miksu są dodatkowe narzędzia, takie jak korekcja barwy, kompresor, pogłos. To są narzędzia takie specjalistyczne, których używamy, żeby wpływać na brzmienie. Jednym z narzędzi, z których korzystamy na tym etapie, jest na przykład korektor barwy. Pokażę Wam na przykładzie mikrofonu fletowego. To jest takie narzędzie do kształtowania częstotliwości sygnału i używamy na przykład podcięcia najniższych częstotliwości w mikrofonie fletowym po to, aby wyeliminować z niego na przykład dźwięki, które grały bongosy albo kontrabas. Flet gra w swoich specyficznych częstotliwościach i nie sięga aż tak nisko jak na przykład właśnie kontrabas czy bongosy, dlatego za pomocą tego narzędzia możemy chociaż częściowo wyciąć te dźwięki z mikrofonu fletowego, żeby potem finalnie w miksie ten sygnał brzmiał lepiej. Po etapie miksu przechodzimy do finalnego etapu, czyli masteringu. Mastering jest takim przygotowaniem utworu do dystrybucji, to znaczy takim dostosowaniem tego utworu, żeby brzmiał dobrze w każdych warunkach odsłuchowych, żeby po wrzuceniu tego utworu do na przykład serwisów streamingowych albo nagraniu go na płytę, żeby ten sygnał nie uległ deformacji, żeby brzmiał po prostu dobrze u słuchacza. I to są już takie małe detale, które korygujemy na finalnym etapie. Dosmaczamy trochę temu nagraniu, żeby dobrze brzmiało właśnie u docelowego odbiorcy. Oczywiście te etapy się przenikają i do tych poprzednich etapów wracamy. Idziemy trochę do przodu, trochę do tyłu, w zależności od tego, jak nam się kształtuje praca nad tym utworem.
Po konsultacjach na przykład z muzykami, z dyrygentem, po zmianie trochę montażu na przykład, wracamy do miksu, miks też trzeba trochę zmienić, więc jakby te etapy się przenikają. Dopiero kiedy dojdziemy już do finalnego etapu, gdzie posłuchamy utwór najlepiej kilka razy i nie będziemy mieć do niego żadnych zastrzeżeń, wtedy możemy stwierdzić, że nasza praca na tym etapie postprodukcji się zakończyła. To tak w skrócie wygląda. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłem to, co się tak naprawdę dzieje na tym etapie po nagraniu, aż do dystrybucji nagrania. I zaglądajcie teraz, jak chłopaki pracowali nad montażem wideo. Dzięki, Igor. Montaż wideo, podobnie jak montaż audio, jest dość złożonym procesem. Nie będę wchodził w detale wszystkich etapów tego procesu, ale mniej więcej pokażę Wam, jak to wygląda. Zrobimy sobie też małą powtórkę z fizyki i pokażę Wam trik, dzięki któremu łatwiej Wam będzie synchronizować wideo z audio, jeżeli nagrane były na przykład na dwa różne urządzenia. Ja mam otwartą już sesję w Final Cutie i pierwsze zadanie to nazwanie poszczególnych tracków i utworzenie multicama. Jak widzicie, część klipów sobie opisałem, ale nie wszystkie. Zostawiłem nienazwane te, które kręciłem z ręki, które będą najbardziej dynamiczne i z których w pierwszej kolejności chciałbym skorzystać. Teraz czas na utworzenie multicama. Żeby ułatwić programowi synchronizację, najpierw dodaję marker w charakterystycznym miejscu w każdym z klipów. Na przykład na pierwszy dźwięk melodii. No i teraz pojawia się pytanie, po co te cyrki, po co markery? Nie można tego było po prostu synchronizować na klaśnięcie na początku nagrania? No nie do końca, dlatego że nie mamy odpowiednio dużo kamer dla każdego muzyka. Zazwyczaj teledyski kręci się w taki sposób, że do nagranego już audio, które jest puszczane na planie, żeby wszystkie kamery były dobrze zsynchronizowane, wykonawcy odgrywają ten sam utwór kilkukrotnie. My jednak zawsze chcemy upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Przy okazji nagrania audio od razu realizujemy wideo na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Zaraz pokażę Wam trik, dzięki któremu jesteśmy w stanie w taki sposób oszukać, że nie do rozpoznania jest, czy wideo jest z tej, czy z innej wersji. No dobra, spójrzcie, mamy już utworzony multicam. Jak widzicie, zsynchronizowałem markery do tego wejścia melodii. Natomiast jeżeli przyjrzycie się dokładnie, pomiędzy wersjami występują pewne różnice. Na nagraniach nie gramy z metronomem, w związku z czym tempo czasem delikatnie się waha. To jest żywa muzyka i chcemy, żeby taka została. Chcemy pozostawić pewną przestrzeń do interpretacji. Też inaczej czasem odbieramy utwór na początku, a na końcu sesji nagraniowej. W związku z tym różnice w długości wersji wynoszą czasem nawet po parę sekund. Dzięki metodzie, którą za chwilę Wam pokażę, jesteśmy w stanie najpierw wstępnie zmontować multicama wedle naszego pomysłu i tego, co chcielibyśmy, żeby w danej chwili pokazało się w obrazku, a potem bardzo precyzyjnie zsynchronizować to z audio. Teraz przechodzimy do tej fajnej części. Na głównym timeline'ie wrzuciłem sobie muzykę, którą dostałem od Igora, natomiast piętro wyżej zsynchronizowany do niej multicam. Teraz wybiorę odpowiednie kąty kamery, te, które chciałbym zobaczyć w teledysku, gdybym go oglądał jako widz. Chwilkę mi to zajmie, bo mamy 24 kąty kamery, z których mogę wybierać, ale jedna rzecz to to, co chcę zobaczyć w kamerze, a druga to to, co się faktycznie na nagraniu wydarzyło i co czasem musi się znaleźć w teledysku. Na razie nie przejmuję się zbytnio kwestią synchronizacji audio z wideo. Tym zajmiemy się za chwilę. Na razie wybieram po prostu odpowiednie ujęcia na odpowiedni moment utworu. Two hours later. No dobra, wstępna wersja już jest zmontowana. Teraz czas na obiecany trik. Do tego będą nam niezbędne słuchawki i jak widzicie, w tej chwili w ogóle nie mam dźwięku na klipie z multicama, ale montowałem to w taki sposób, żeby wraz ze zmianą kamery zmienił się źródło dźwięku audio. Teraz przywrócę ten dźwięk. OK. I robię taką sztuczkę, że
wszystkie pliki multicamu przeniosę na prawą stronę panoramy, natomiast naszą oryginalną ścieżkę na lewą. Oczywiście trzeba potem pamiętać, żeby oryginalną ścieżkę przywrócić na środek. Dzięki takiemu ustawieniu w słuchawkach bardzo łatwo jest mi wykryć wszelkie niezgodności. Często przy montażu spotkamy się z taką sytuacją, że wideo niedokładnie zgrywa nam się z audio. Audio nagrywamy zazwyczaj w 48 kHz, czyli 48 tysięcy próbek na sekundę. Natomiast wideo w 25 klatkach, czyli raptem 25 razy na sekundę coś nam się w obrazku zmienia. No i teraz jak to pogodzić? Tutaj musimy się właśnie wrócić do lekcji fizyki. Jeśli pamiętacie, prędkość światła to prawie 300 milionów metrów na sekundę, podczas gdy prędkość dźwięku to około 340 metrów na sekundę. Nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, że światło jest przed dźwiękiem. I tak samo działamy z wideo. Jeżeli tak jak tutaj, nie jesteśmy w stanie pasować audio do wideo, bo przesunięcie tylko o jedną klatkę nie zgadza nam się z dźwiękiem, to zawsze wybieramy sytuację, w której nasze audio jest ciut później niż wideo. Jeżeli klasnę i usłyszycie ten dźwięk ciut później, to się nie zorientujecie. Ale jeżeli najpierw usłyszycie dźwięk, a potem zobaczycie, że klasnę, wtedy już jest coś nie tak. Teraz na podstawie waveformów i korzystając z tego triku, że w obu słuchawkach mam co innego, będę dosuwał wideo do audio w taki sposób, żeby wideo zawsze było równo z audio albo delikatnie je wyprzedzało, ale nie więcej niż o jedną klatkę. 8 hours later. Trzeba pamiętać o tym, żeby panorama wróciła na swoją pozycję. Upewniamy się, że nigdzie nie przycięliśmy audio. Teraz będę dokonywał jeszcze pewnych korekt w kolorach i tym, jak sam klip wygląda. Natomiast zaleta rozwiązania takiego multicamu jest taka, że wprowadzam te korekty w ramach tego głównego pliku multicama, a automatycznie zastosują się na mój główny timeline. Tutaj właściwie chyba nie ma już co pokazywać na Pocket Insidera. Tak naprawdę to jest pierwszy klip do tego konkretnego nagrania, a będzie jeszcze drugi. I część z Was prawdopodobnie brała nawet udział w jego nagrywaniu w kwietniu bodajże. Także szykujcie się, bo to wszystko już niebawem. No dobra, klip skończony. Zaraz renderuję, ale korzystając z okazji, pragnę Wam przypomnieć, że mamy merch i można go nabyć tutaj. Mamy też nową płytę i w formie plików można ją nabyć tutaj. Mamy social media różnego rodzaju. Instagramy, YouTube, Facebooki, pewnie znacie, ale w razie czego są tutaj. No a jeśli podoba Wam się to, co robimy, możecie nas wesprzeć tutaj. Dzięki.